Na Kubie wybuchły zamieszki. 13 marca w mieście Moron, w centrum wyspy, ludzie wyszli na ulicę. Z powodu kolejnych przerw w dostawach prądu, problemów z dostępnością paliwa oraz brakiem dostępnej żywności w sklepach. Protest zaczął się pokojowo, ale później przeniósł się pod lokalną siedzibę komunistycznej partii Kuby. Ludzie rzucali kamieniami, wdarli się do środka, wynieśli meble i dokumenty, a potem spalili je na ulicy przed budynkiem. Na nagraniach widać płomienie i słychać okrzyki: wolność, oddajcie prąd, precz z dyktaturą. Władze nazywają atak chuligańskim. Informują o 5 zatrzymaniach i wszczęciu śledztwa. Czy to spontaniczny wybuch? W materiale z 6 marca atak na Iran, kto zarabia, mówiłem o przygotowaniu Kuby pod taką spontaniczną walkę o demokrację. W tym samym czasie Donald Trump grozi cłami każdemu państwu, które odważy się sprzedać Kubie ropę oraz inne artykuły potrzebne do funkcjonowania wyspy. Prezydent Miguel Díaz-Canel przyznaje, że od miesięcy nie przypłynęła żadna dostawa ropy i prowadzi rozmowy z USA o rozwiązaniu różnic. Czyli de facto, ile władzy Hawana musi oddać, żeby Waszyngton przestał ją dusić. Tak dokładnie zaczyna się kolejny etap planu USA, o którym mówiłem w nagraniu z 6 marca. Kolejnym pacjentem do uzdrowienia staje się Kuba. Przejęcie kontroli nad wenezuelską ropą oznaczało w praktyce odcięcie dostaw dla Hawany, kraju, który przez lata żył dzięki taniej wenezuelskiej ropie. Nagle traci główne źródło paliwa i wpada w spiralę blackoutów i kolejek po wszystko. Można powiedzieć, że mamy efekt powolnego gotowania żaby. Gospodarka dusi się przez sankcje i z powodu braku ropy. Ludzie coraz częściej wychodzą na ulicę. Napięcie rośnie. A w którymś momencie da się to sprzedać jako kryzys, spontaniczną walkę z reżimem, w której USA muszą pomóc, wysyłając lotniskowce, obiecując przywrócenie demokracji. W przypadku Kuby Ameryka od dziesięcioleci prowadzi politykę karania i duszenia gospodarki za to, że wyspa wyrwała się spod jej kontroli. Zanim Castro zrobił rewolucję w 1959 roku, wyspa była dla amerykańskich elit i mafii tym, czym dziś jest Las Vegas, wielkim kasynem na Karaibach, które pompowało miliony dolarów z turystyki, hazardu i prostytucji do prywatnych kieszeni. Porażka w Zatoce Świń w 1961, później kryzys kubański w 1962 były dla USA upokorzeniem, którego Waszyngton nigdy nie zapomniał. Biały Dom pokazuje, że nie przejmuje się jakąś tam kartą ONZ, ani formalnymi zakazami interwencji. Przejęcie kontroli nad Kubą jest jednym z kroków uczynienia Ameryki znowu wspaniałą. Lubisz pytać dlaczego i drążyć temat?